Cześć, witajcie bardzo serdecznie na już 13 sesji Ashanu. Trochę tutaj się zrobiła bardzo szczęśliwa liczba. Ja jestem Arch i powiem wam ciekawostkę o sobie. Moją ulubioną grą jest Sacred. Ja jestem Radek i jedną z moich ulubionych gier jest Warcraft 3. Ja jestem Kajetan i jedną z moich ulubionych gier jest Team Fortress 2. Ja jestem Karolina i jedną z moich ulubionych serii gier jest Devil May Cry. Cześć. Jedną z moich ulubionych gier jest Doom Eternal. I oczywiście wszyscy lubimy też Heroesy. Tak, to prawda. Tak, Inaczej byśmy nie grali. Moi drodzy, po pewnej przerwie Ukharu powraca. Wrócimy sobie do wszystkich wydarzeń z Yellowdale, z waszego akurat dosyć sielankowego dnia, do tego, jak przygotowywaliście posiłek. Co dzisiaj się wydarzy? Zobaczymy. Wracając do wydarzeń, wasza trójka zajmuje się gotowaniem. Dużo tego tłuszczu wytopiło się z tej kiełbaski. Musiała być dobrego sortu. była od pana Radka, więc zdecydowanie musiała być. To prawda. Tylko nie spalmy tej jajecznicy. Przydałoby się ją zaraz ściągać. Właśnie, co to za zapach? Już się nie pali? Nie, Nie wiem, nie znam się. Na gotowaniu. Nel tam miesza. Nie pali się nic. Może nakryję do stołu. I Rumen szuka po szafkach jakichś miseczek drewnianych. Są jak najbardziej. Nawet nie drewniane, a gliniane. To w takim razie Ruben wyjmuje je delikatnie, rozstawia ich 6 przy stole i sztućce, łyżki też szuka jakichś drewnianych. Coś tam się dzieje na podwórku. Jakieś kobiety rozmawiają, coś przyjechało. Czy jestem w stanie wyjrzeć przez okno z kuchni? Tak. Znaczy właściwie to nie, bo okno akurat z kuchni wychodzi na północ i lekko na zachód, a to się dzieje na wschodzie, więc po prostu przechodzisz przez kawałek pomieszczenia i przecierasz ręką lekko zaporowaną szybę, żeby dojrzeć waszego towarzysza. Jechał Ukharu! O! To? Wstaję szybko i wychodzę przed budynek. Ja też razem z Lloydem wychodzę przed budynek, podekscytowany i nie dowierzając. Ja najpierw ściągam jajka, a potem też wychodzę. Ukharu. Opiszę ci troszeczkę miejsce, na które wjechałeś. Przyjechałeś na naprawdę ogromną farmę, podzieloną na 4 różne pola. Do każdego pola jest mała dobudówka, czy to mieszkania, czy to jakieś stodoły, troszeczkę zwierząt, ale tutaj wszystko jednak działa na zasadzie pól uprawnych. Jest to największe pole prawdopodobnie pszenicy, jakie widziałeś kiedykolwiek.
wjechałeś na główny plac od południa dopiero się zatrzymałeś do takiej właśnie, no takiej wioski bardzo małej. Poszedłeś na lewo i zobaczyłeś dosyć duży budynek dwupiętrowy, drewniany. Przez okna widać, że są jakieś różne stoliki. Po prawej stronie są domy takie mieszkalne, takie troszeczkę ściśnięte, ale ładnie tutaj jest, nie jest to jakaś zniszczona wieś, wszystko to jest sprawne, dużo jest narzędzi. Centralnie przed tobą, jak patrzysz w stronę północną, widzisz dużą stodołę. Na placu również znajduje się studnia. No i kobiety bardzo ci się przyglądały, były zaskoczone jakby całym twoim wizerunkiem. Twoi towarzysze wychodzą przywitać się z tobą po tej rozłące. Ruwen dosłownie, myślę, biegnie na Ukharu, nawet nie myśląc o tym, jak się przed nim zatrzyma. O, wystraszysz Rodoja, jak będzie tak pędził. Przybiega, po prostu delikatnie wślizgując się, próbując się zatrzymać, wciskając nogi w ziemię. Ukharu, ty wielki mięśniaku! Robisz lekki ślizg, bo wczoraj padało dosyć ulewnie, więc jest jeszcze trochę tego błota. O, Wróciłeś! Haha! możecie widzieć. Czarny elfie. Oj, Ruwenie zwanym. Nel wychodzi, wycierając ręce w jakiś kawałek materiału. Naprawdę dobrze cię widzieć, Ukharu. Jesteś w samą porę, bo akurat robimy kolację. Mam nadzieję, Mięso. że jest tam trochę mięsa. Jest. Aha, jest. O, to jest najlepsze. O, Mm, Osesek nadal żyje. Miło cię też widzieć. No Koru nie powiedział, że miło. Lekko zdziwiony, że Osesek dalej żyje. Takie zdziwienie. No widzisz, Mamy ci naprawdę dużo do powiedzenia. Myślę, że możesz zostawić Shodoya w... Nasze konie zostały zaprowadzone na wybieg. Na jakąś polanę. Ja tylko powiem, że Karu jest w tej swojej czapce z pomponem. Nie ciepło ci? właściwie to... Ja też się dziwię, że tutaj jestem. Jak usłyszysz historię, to się na pewno też dziwisz. Niestety nie mamy dla ciebie pozytywnych wieści, ale to może przy kolacji. Odprowadź proszę Shodoya w tamto miejsce. Nel ci pokazuje palcem. To, co się z Ukharu zmieniło, to to, że Ukharu ma trochę zarostu już. I jest łysy. Widać to pod jego czapką z pomponem? Bo znaczy, że mu wystawały te włosy gdzieś, więc O. może, no. Goliłeś głowę? O. Ucharu stwierdził, że i tak już o tym myślał dawno. Więc czemu nie? Przez Ale to jakiś czas. Też pewna historia jest z tym związana. Chętnie jej wysłuchamy. Ale to Ale najpierw musimy zjeść. zgadza się. Nie wiedziałam, że orkowie mogą mieć zarost. Ale w sumie jesteś pierwszym orkiem, którego widzę, więc... Orki to oseski, że nie mogą mieć zarostu. Nie, po prostu Ja Lloydowi też trochę urosło, takie Właśnie małe blond włoski. No, tak drapiąc się trochę... Ja nie wiedziałem, że można nie mieć. właściwie elfy nie mają. Właśnie tak. Mamy włosy tylko na głowie, ale Przydałaby nam się brzytwa. Ucharu ma z włosów. O, Czymś musiał golić. I tak patrzę na ten zarost Lloyda, bo rozumiem, że on jest taki właśnie blond. on ma takiego, wiesz, wąsa, trochę koperkowatego, trochę tam brudki. Tutaj troszeczkę na policzkach mu rośnie, ale tak bardzo pod światło bardziej widać. Zarost Lloyda jak gwiazdy na niebie, żółte i daleko od siebie. Trafione. Ale ty też wiesz, że masz całkiem
początki zarostu. Czy jak się goliłeś, to już nie zacząłeś... Nie chciałeś już tak też u dołu się zgolić? Musi być zachowana równowaga w naturze. Balans... Włosów na twarzy. Rozumiem. Jakbyście byli ciekawi, to tutaj praktycznie każdy zajmuje się czymś na polu czy przy zwierzętach, więc lokal jest pusty obecnie. No, ale nie ma co rozmawiać na dworze, kiedy jest przemiły domek. I Ruben kieruje się do domku, zapraszająco. Ukharu tylko zostawi Shodoya. Dobrze. No i idę go odprowadzić tam, gdzie wskazali. A Ruben idzie do domku, obijając buty. Widzisz, że nadal są tutaj konie, którymi się poruszali wcześniej. Sam ich wóz został na głównym placu, na dziedzińcu. Koni też jeszcze nie zabili, to dobrze. Ostatnio były mizerne, więc... No i biorę swoją torbę. Zostawiam włócznie przypleczoną do Shodoya. Biorę tylko mój oręż, ten jakby, który zawsze mam, i idę do tego domku, gdzie tam oni się skierowali. No twój jeden oręż się zmienił akurat. No tak. Możecie zauważyć, że Ukharu teraz przy pasie, prawda? Tak, to przy pasie. Przy pasie ma spory dosyć buzdygan. Po prostu z metalową, stalową końcówą. A miecz oczywiście na plecach. To gdzie ta kolacja? Ukharu trochę głodny. Chodź, usiądziesz sobie. Zaraz nałożę. Co prawda Ukharu nie jest zadowolony, że będzie wykorzystywał was, ale... A, tam Tam mówisz. wykorzystywał. Zrobiliśmy specjalnie więcej w razie, gdybyś dołączył do nas. Specjalnie właśnie dlatego dodaliśmy mięso. No tak, bo Sesek normalnie by nie dodał. No, tak, Czasem nie ja gotowałem. gotowałeś. Były plany, żeby nie dodawać, ale stwierdziliśmy, że prawdopodobnie Wspólnie. Będzie lepsze. tak. Także usiądźcie, ja nam nałożę. Dobra, to siadam. Amel idzie po to wszystko, żeby to zacząć nakładać. Spadam nogę na nogę, kładę. Ruben bierze te 2 dzbanki wody, które wcześniej naczekowali z Nelly, stawia też na stole. Ja siadam i się tak tylko rozpieram rękami na tym stole. Jak wchodzisz Ukharu, po prawej stronie od razu znajduje się taka kuchnia, ale nie taka bardzo zabudowana jak na ogół w karczmach czy oberżach, w których byliście, tylko taka dosyć... Taka, że łatwo tam można wejść, tutaj nie ma jakiegoś tam, wiesz, odgrodzenia wielkiego, tylko jest taka jedna mała ścianka, żeby mieć miejsce, gdzie kroić. Po lewej twojej stronie znajdują się różne stoły. Jest ich coś około 4 i w najdalszym krańcu znajduje się taki duży stół, przy którym cała rodzina mogłaby usiąść. Reszta stolików są mniej więcej właśnie tak, że komfortowo 4 osoby by mogły usiąść. Więc tych mniejszych stolików jest coś koło 4 i ten jeden taki rodzinny. Widzisz też kuchnię wypełnioną różnymi, wiesz, przyprawami, garneczkami i wszystkim takim potrzebnym do gotowania. Ukharu może wiedzieć, gdzie teraz się znajdujemy. Gdzieś niedaleko Lasegadory. Yellowdale? Yellowdale, tak, Yellowdale, zgadza się. Ukharu raczej miał na myśli, dlaczego drużyna siedzi tu, jakby był to ich dom i gotuje tu obiad. Właściwie chcieliśmy zrobić coś miłego dla miłej starszej Państwa. pani. Którzy nas przyjęli. To prawda. A zatrzymaliśmy się tutaj, ponieważ ostatnia noc była ciężka. Musieliśmy dobrze wypocząć, zanim wyruszymy do Lasegadory. Chcieliśmy zrobić sobie dzień zasłużonego odpoczynku. A kim są te laski Gadory? To miejsce, do którego jedziemy, Ukharu. Mamy tam zadanie, pamiętasz? Z duchem. A, no tak. Duchy, no tak.
Ucharu pamięta. Teraz już tak. A co drużyna robiła przez ten ostatni czas? No i Nel tam nakłada wszystkim mniej więcej porówne porcje i odnosi to wszystko i siada. Siada po prostu z nimi. Również już siedzi. Miecze ściągnijcie z pleców, bo niewygodniej w krzyżu łupie. Zdejmuje. Nie mam miecza. Kładę sobie na kolanach. A ja po prostu opieram o ścianę. Zdecydowanie Ach, przez ten czas wiele się zmieniło. czego by tu zacząć? Tak jak wspominałam na początku, nie mamy zbyt dobrych wieści. Ucharu słucha. Zacznijmy od tego, że mam dla ciebie płaszcz, to akurat pozytywne. I wyciągam z mojej dużej torby płaszcz dla Ukharu i mu podaję. Jest ładnie zwinięty w kostkę. Dziękować. Ile się należy? Chyba 8 sztuk, Już- nie pamiętam. Ukharu już płacił. Ale ile się za transport należy? A, to nic. Daj spokój, Ukharu. Przyjaciela o transport byśmy prosili o pieniądze. No nie, po prostu nie. Dziękować w takim razie. Jesteśmy towarzyszami, więc I Ucharu wkłada to do swojej dużej torby. Płaszcz jest taki trochę szeleszczący w dotyku. Prawdopodobnie będzie nieźle nadawał się na deszcz. Jest szary, jest długi, z głębokim kapturem, tak by móc zakryć swą twarz. Sięga ci pewnie mniej więcej gdzieś... A one były do kostek, czy one były przed kolano? mój był przed kolano, ich były do kostek. No to dla Ukharu jest gdzieś trochę do kostek. Tak do połowy łydki, więc... Dziękować. Może masz coś dokładnego, czego chciałbyś się o nas zapytać? Co się stało? Trudno pytać, jak Ukharu nie wie, co się działo. Hej, Mówili, że mieli ciężką noc. Jak spałeś po tym, jak sobie popiliśmy, myślę, że to będzie dobre miejsce, od którego możemy zacząć. Mieliśmy iść do cyrku, nie wiem, czy pamiętasz. Ukharu pamięta. No i zanim poszliśmy do cyrku, okradliśmy tą kobietę, która próbowała sprzedać Ruvenowi bardzo słabej jakości tarczę. A ciebie obraziła. Bardzo dawno temu. Tego akurat nie wiem. To za sprawiedliwe. Wciąż kradzież jest bardzo haniebna. Ukharu nie jest z was dumny. No ale to nie Ukharu sąda, tylko Ojciec Niebo. Myślę, że Ojciec Niebo nie miałby nic przeciwko w momencie, w którym wiedziałby, że pomoże nam to przetrwać. Widzisz, Ukharu, wszystko da się usprawiedliwić. Tak. Ale może dlatego mieli ciężką noc. Nie, Może Ojciec Niebo już się zemścił. nie. Idziemy do tego. Nie, Ukharu słucha dalej. Tak trochę się rozpieram bardziej. Poszliśmy zatem do cyrku z naszymi nowymi łupami. I na początku było bardzo fajnie. Muszę przyznać, to był mój pierwszy raz w cyrku. Było naprawdę magicznie, były piękne pokazy. Dwóch elfów, które władały magią wody i lodu. Były elfy na lotniach, ponieważ my elfy mamy swoje lotnie. Na czym? Na lotniach to wygląda jak taki wielki liść z takimi przymocowanymi jakby patykami. Dzięki temu, jak skaczesz na przykład z góry razem z tym, to możesz latać. Mamy tego pełno w Airolanie. Muszą być z dużych drzew. Są z bardzo dużych drzew. Mogę. To, co widzieliście w Timberwood, to dopiero początek, że tak to powiem. Ukharu zaakceptował nową wiadomość. Przyjął to do swojej wyobraźni. Wielkie drzewa, wielkie liście. w każdym bądź razie miłe spektakle. Niestety
szybko się skończyły. Bo na ostatnie przedstawienie pojawił się, a raczej miał się pojawić Misterio, iluzjonista, jakieś sztuczki magiczne. Został niestety zamordowany i ktoś się pod niego podszył. Zgadza się. I ta osoba, można by powiedzieć, nie miała skrupułów w tym, co robi. Zamordowała magią ognia wiele osób. To nie była magia ognia. W każdym bądź razie zamordowała wiele osób w cyrku. Nam na szczęście udało się uciec. Nam się udało uciec tylko dlatego, że możecie wierzyć lub nie, ale widziałam skrzydło, które nas osłoniło przed tym zaklęciem. Wielki ptak. Bardziej smocze skrzydło, błoniaste, Nietoperze. znacznie większe. Mm, Wierzę, że to była interwencja samych smoków. Albo ktoś nas ochronił zaklęciem, które przypominało smocze skrzydło. Nie wiem, co to było. Ucharu zawsze mówił, że magowie to same problemy. Nie wie, jak Ucharu przespał to wszystko, ale... Znaczy przespał. Ucharu też musiał wyruszyć, ale to kolejna historia. Kontynuujcie. Ginęło setki osób tak naprawdę i Ucharu musiał wyjechać przed tym. Chyba. nie, wyjechałeś po tym wydarzeniu. Czemu nikt Ucharu nie poinformował? Bo Że wyjechałeś z nami? musieliśmy się minąć, kiedy wyjeżdżałeś. Po prostu tak mocno spałeś i przespałeś, to byłeś naprawdę zmęczony. Tak. Ucharu miał sny. Prawie umarłeś, więc nic dziwnego, że no od gargulców. A, Czemu robisz taką minę? no. To było lekkie zadrapanie. Ta. W każdym razie ten masowy mord był w imię Rafrana, Kogo? co po elficku oznacza smoka krwi. Kogo? Rafran. Ucharu nie kojarzy. Aż dziwne, jakby kojarzył. To prawda, to by było dziwne. A jak mówię, po elficku oznacza to smoka krwi, a co chyba najbardziej mnie przestraszyło w tym wszystkim jest to, że magia, której używał ten człowiek, była znajoma. Znajoma w jakim znaczeniu? Takim, że spotkałam się kiedyś z czymś podobnym, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ciężko jest mi powiedzieć, bo wszystko działo się bardzo szybko, ale wydaje mi się, że była to magia demonów. Myślę, że twarz Ucharu jest taka bardzo... On trawi te informacje, taka bardzo poważna. Demony. Najgorsze zło. Ucharu nawet nie wie, czy tego świata. Nie wie, czy należą do tego świata. W każdym bądź razie, po tym jak przedstawienie się skończyło, był długi wieczór w tawernie. Cała Tawerna rozjechała się w swoje strony. Zgadza Cały się. kontynent. W Talongardzie pozostała tylko pani Krystyna. Kazała nam również nie wracać. W najbliższym czasie. To prawda. Dlaczego? Będą szukać winnych. Zgadza się, a jak nie da się znaleźć winnego, to szuka się... Nie znajdzie winnego. Wśród tych, którzy przeżyli. Wśród tych, którzy przeżyli, no i Wśród obcych. Są inni niż reszta. jesteśmy po prostu dziwni, nietypowi. Jesteśmy światowi, więc No właśnie. Myślę, że ork, czarny elf mogliby pójść na pierwszą linię podejrzeń. No to dobrze. Ucharu i tak nie lubił Talongardu. Tylko pani Krystyna go tam trzymała.
po tym wydarzeniu w chwilę się rozejrzeli, jak po tym jak przespaliśmy się po tej ciężkiej nocy. Mieliśmy pewien okres, kiedy pewien kawałek czasu, właściwie to był chyba cały dzień, prawda? Mniej więcej. Jak sprawdzaliśmy na własną rękę, próbowaliśmy się dowiedzieć, co tam się stało. Niewiele się... I co z tego wynikło? Chwila, bo nie jestem pewna, czy jeszcze wtedy się widzieliśmy, czy nie, ale z dobrych wieści pojawił się właściwie przodek Sarelama, podobno, przynajmniej tak mawiają, że to przodek Sarelama. To chyba było następnego poranka. Ukharu zwęża brwi, tak jakby próbował sobie przypomnieć, czy gdzieś już to było imię, gdzieś świtało. Nie, to było w dzień, w którym Ukharu spał. Potem on Masz pomagał rację. z rannymi. Masz rację. Zgadza się. Miał chyba na imię Helios? Ukharu, jak na niego patrzycie, widzicie, że nie wie, o czym wy mówicie. Kto? Tar Elam. Ramelan jakiś. Tar Elam. Jak? Tar Elam. Stary, dobrze. Ukharu zapamięta. To chyba ktoś ważny. To moje bóstwo. A, Jest 7 smokiem. Czy to prawda, że liczymy lata od niego, jakby? Tak, to prawda. Dosyć ważne chyba. Jest bardzo, bardzo ważny. Dokonał tylu niesamowitych czynów. Mogę wam opowiedzieć, jeżeli jesteście zainteresowani. Później. to może później. Najpierw powiedzmy Ukharu. Historię do końca, żeby był na bieżąco. Ukharu czuje, że nawet nie zrozumie połowy rzeczy, które wy mówicie, a jeszcze o tym starym Elamie później. W każdym razie powiem tyle, Ukharu. Sarelam to Osesek, który został smokiem. Na miłość Matki Ziemi, teraz już naprawdę Ukharu nie wie, czy chce o tym wiedzieć. W każdym bądź razie rozejrzeliśmy się chwilę po miejscu zbrodni, powiedzmy. Ustaliliśmy kilka rzeczy, ale nic konkretnego, prawdę mówiąc. Po czym... Brakowało wam bystrego oka Ukharu. Właściwie spotkałam kogoś, kto nazwał się łowcą kultystów. Czego? Sekt osób, które... Czego? Poczekaj, próbuję znaleźć odpowiednie słowa w języku powszechnym. Może być worczym, Ukharu też zrozumie. Nie znam orczego. Znam elficki. No, Ukharu też, znaczy jedno słowo. Kult to byłaby taka ścisła organizacja kupiona pod wyznawaniem konkretnego Boga. Można to tak nazwać. Coś jak to coś, w czym jest Osesek? Wskazuje na Lloyda. Tak, Tylko bardziej zła. niekoniecznie. Koniecznie. Wyznawca Elrata. Ruben się tam zachłysnął przez chwilę jajecznicą. Kult jest po prostu mniejszy niż religia. Wyznawcy Elrata to po prostu większa grupa niż kult. Ukharu chyba rozumie. Kontynuujcie. Jak Takie pytanie do Game Mastera. Ile się Ukharu nie widział z drużyną? W sensie ile czasu? 2 dni? 3 dni? Jakieś 3 dni chyba. Chyba około albo 3, albo 4. No. Dobra, okej. Potem, jak już zbadaliśmy to miejsce, jak chwilę porozmawiałam z tym łowcą, właśnie wtedy odkryliśmy, że prawdziwy Misterio został zamordowany. Z jego ciała nic nie zostało. To skąd wiedzieć, że zamordowany, jak nie było ciała? Była krew. Wyglądało jakby wybuchł. Była w jego powozie. Hmm. A to raczej dosyć jednoznaczne.
prostu nic z niego nie zostało. Wszędzie było mięso, resztki ciała, krew. Czyli coś zostało. Było straszne, Ukharu. W każdym bądź razie nie był to miły widok. Po ustaleniu już tego wszystkiego i zobaczeniu tego obrzydliwego widoku wróciliśmy na kolację, a następnego ranka wyjechaliśmy. Kierując się oczywiście na południe, tak jak było nam kazane. Po drodze, chyba dosyć szybko, 3 godziny od Talongardu, trafiliśmy na karczmę. Tak, był konkurs w kości. Można było wygrać 5000 sztuk złota. Oczy Ukharu się rozszerzają. A przynajmniej tak było napisane na ogłoszeniu. No właśnie, Ukharu chciał powiedzieć, że nie wyglądacie, jakbyście mieli taką sumę na sobie. Więc postanowiliśmy wziąć udział. Bardzo dobrze nam szło. Ja, Lloyd... I Osesek przegrał. Nie, Wygrałem właśnie wszystko. nie. Nie, co ciekawe, nie. Tylko Ruwen przegrał. Ha. Nie był to mój najlepszy dzień w kości. Lepiej gruchota kości niż gra w kości. To prawda. W każdym... Proszę, Ruwenie. Czyli tak jak mówiła Nel, ja przegrałem, oni wygrali. Finałowe mecze miały odbyć się w jakimś zamkniętym pokoju. Tylko że problem był taki, że Ukharu nie lubi zamkniętych przestrzeni. drzwi do tego pokoju zaczęły znikać, więc pospieszony swoją naturalną intuicją wbiegłem za nimi. Okazało się, że nie było finału na taki, jaki się spodziewaliśmy. Trafiliśmy do jakichś zamkniętych pokoi, w których musieliśmy rozwiązywać dziwne zagadki, żeby z nich wyjść. Gdzie powoli kończyło nam się powietrze. Jakieś chore gry. W każdym bądź razie cały ten czas byliśmy obserwowani przez maga. Jak się później okazało. No i spotkaliśmy... Ukharu mówił, że magowie to zło. Ale może dobrze Ukharu z wami nie było. Ukharu nie jest dobry w zagadki. Kończyła... Wszystko dobrze, Ukharu? Chyba się zakrztusiłeś. W każdym razie w tych pokojach kończyło nam się nie dość, że powietrze, to jeszcze energia magiczna. No, to Ukharu akurat niepotrzebna. Chyba. Każdemu jest potrzebna. Poznaliśmy tam takiego ciekawego jegomościa. Ukharu już się boi. Nazywał się Jacqueline. Tak, Pierre Jacqueline. Chyba nie Pierre. Chciałeś sobie wymyślić. Chyba Masz ci się takie coś wrażenie? pomyliło. Masz takie wrażenie? Się wywarł? Pyrę. Pyra? Pyra to ziemniak taki. Jestem głodny. To wcinaj tą jajecznicę. A Ci obiad wystygnie. przed sobą. Znaczy No kolację. i jem, ale nie można pośpieszać. Na wojnie nie wolno przyspieszać. Jak dostanie ognistą strzałą, to co wtedy? Trzeba zjeść szybko. Lepiej umierać z pełnym żołądkiem, a nie z pustym. Zjadłbyś strzałę płonącą? Co? Proszę? Zjadłbyś płonącą strzałę? Nie zjadł, tylko... No, Z pieprzem? Tak, przesadziłeś. Ach, ci, z pieprzem. Ale ja lubię ostre. O Boże, Jezu. to... Co? Sarelamie. Cylano. Tam skąd się wywodzę, mamy papryki ostre. Zamiast pieprzu. Cylano, Sarelamie, pomocy. Jak ciebie takie, powiedzmy,
delikatnie słone danie. Piecze Delikatnie to... słone. Delikatnie słone, delikatnie pieprzne. Tak, Ruvenie, masz rację. Ruben jest bardzo przyzwyczajony do dań, które są mocno słone. Ze względu, no cóż, nie ukrywając, przez to, że jego, wiadomo, rybołówstwo wpływało na wyspy, przez co przesolił danie jak może. Ukharu je, co mu dają. A, Solił i przepieprzył. Tak, dla Ukharu mimo wszystko to całe danie jest dobre, bo ty ostatnio w drodze to mało jadłeś. korzonki. No, praktycznie. Podjadałem to, co Shodoj. Byliśmy na podobnej diecie. Królika jednego złapałeś, ale to tyle. Dobra, Ukharu nie chce przerywać tej pogawędki, ale to wszystkie informacje, czy jeszcze coś? Ukharu myślał, że ma... No, ale Ukharu się niewiele wydarzyło. Uciekliśmy i w sumie jechaliśmy tutaj. W międzyczasie podzieliliśmy się też swoimi historiami. Dlaczego wyruszyliśmy? Tak. Znaczy, no, chyba wyruszyli, bo Krystyna kazała, nie? Ale każdy Od ma... początku, powiedzmy. Tak. W każdym razie przyjechaliśmy tutaj i spotkaliśmy pewnego staruszka, którego zastanawiam się, czy nie widziałeś. Taki Ukharu tak się zastanawia. Ukharu widział trochę osesków. Miał na ręce tatuaż. był niski, stary, bo stary, ale Ruben określił właśnie połowę wszystkich osesków. nie wiem jakby to powiedzieć, sflaczały, no już Miał na mięśnie ręce... zanikały. Ruben miał na ręce tatuaż smoka, który zjadał swój własny ogon. Ten smok był bez skrzydeł. I taki wąż. Nie. Po części. Poczekaj. Ruben wyjmuje swój notatnik i przekartkowuje na ostatnią stronę. Zobacz, coś takiego. I pokazuje ci rzeczywiście taki znak zamykającego się w sobie węża albo smoka. To wąż. Szukamy go... Ewentualnie węgorz. Widziałeś go czy nie? No, widziałem go? Nie, absolutnie. No. Czapka Ukharu spadła na oczy, niewiele widział. Pytam, bo pomogliśmy mu. A potem Lloyd powiedział mi o tym tatuażu. Nie zdążyłam się przyjrzeć, więc sama go nie zauważyłam. Ten tatuaż to symbol Urgasza, brata Aszy. O to chyba dobrze. Brat Aszy jest patronem demonów Ukharu. O to chyba jednak niedobrze. Chyba na pewno. Raczej na pewno. No, Ukharu nie widział, inaczej pewno. Ukharu jakby widział, miałby wyrzuty sumienia, że nie zabił kogoś, kto jest związany z demonami. Że lepiej, że nie widział. Wziął czystsze sumienia. Już tak czy siak byś nie wiedział. Ale Niewiedza nie usprawiedliwia. my mamy wyrzuty sumienia, bo mu pomogliśmy. Ukharu się wam nie dziwi. Też miałby wyrzuty sumienia. Został zaatakowany przez czarnych rycerzy, tak oni się nazywali? Tak. W sensie takich jak Ruben. Też Nie, mieli czarne zbroje, tak. wyglądali jak rycerze z Imperium, ale Skóra była biała. Przynajmniej po twarzy. to były oseski chyba. A to wyglądało. Zapłaciliśmy im, żeby go puścili. bardzo się u nas przyjęło, widzę, nazywanie ludzi oseskami. Tylko przy Ukharu. Ukharu nie widzi problemu. Jak Ma jest lepsze brzmienie. w twoim języku, waszym elfickim, człowiek? Może ładniejszy? Człowiek? Czyli Ukharu ma rozumieć, że nieświadomie pomogliście komuś, kto współpracuje z demonami.
Tak, Tak. człowiek, tudzież mężczyzna w języku elfickim to Adan. Adan. A, Osasek brzmi lepiej. Nie! Tak. Myślę, że z języków, które mamy do wyboru, brzmi najlepiej. Nel, czy on właśnie zasugerował, że orkijski brzmi lepiej od elfickiego? Nie, po prostu Nie, Osasek jest bardziej takie... pasująco. Lepsze to niż po akłańsku. Jak po akłańsku by to brzmiało? Ból, człowiek. Ból. Nie, delikatnie bardziej bl. Jestem pod wodą, wyślijcie pomoc? Ból. Ukaru znowu przerwie. Za bardzo akcentowałaś u, Nel. Ból, Drużyna pomogła Tak, sojusznikowi demonów. Nieświadomie. nieświadomie. Zapłaciliśmy, żeby puścili go wolno. 55 sztuk złota. Ukaru nawet tyle nie dał za buzdykan. I torbę. I bandaże. No właśnie, po co ci kolejny rynsztunek? Ukaru stwierdził, że jak na tamte latające cholerstwa nie działał miecz, to może to podziała. Wygląda na bardziej takie... Ukaru próbował, zniszczył tym kawałek ściany. Była skama. Mam nadzieję, że nieużywanej ściany. No, a do jakiej nowej? Czym to się różni od zwykłej maczugi? Ma fikuśniejszą nazwę. I fikuśniejszy wygląd. Ale pomoc komuś, kto współpracuje z demonami. Ukaru w tej sytuacji uważa, że to nie grzech, ale wstyd. Dziękujemy za tą diagnozę. No i Ruwen prawie to dole miał swoje igraszki z ludzką kobietą. Nel. Z córką piekarza. Córką piekarza. Młynarza właściwie. Podobno on Właśnie. był też piekarzem. A. Ale Nel, naprawdę wracamy do tego tematu. Nie, delikatnie Dobra ją historia. piłem. Wybacz, że ci je przerwałam, naprawdę. Oboje Bardzo jesteśmy. mi przykro. Obu nam jest bardzo Czy przykro. wasze dzieci będą szare? Chyba Nie mogą doszło mieć do dzieci. niczego. Nawet jej nie pocałowałem. Ale chciałeś. Nel? Zresztą Było nawet blisko. jej nie pocałował, Nie. czyli chciał. Chciał, a przytulali się bardzo. Ruben wali pięścią. Położyła na niego nogę. Przestań, Nel, tak nie było. Przesadzasz. Może Cóż. to taki rytuał u osesków kopulacyjny. Możliwe. A wy macie Gratulacje. jakieś? Wy w sensie... W sensie my? Orkowie w sensie. A. A, No, Seski kładą nogę na Ukaru koło. był dość młody, jak wyjechał z Ranaru Mm. i skupiał się na innych rzeczach. w każdym bądź razie Nel jest zazdrosna Nie najwyraźniej. jestem, nie jestem. Jestem dalej niepełnoletnia, więc takie rzeczy to nie dla mnie. Te elfy leśne. O, te elfy morskie. Co? Elfy. Ukaru by powiedział po prostu, to oseski. Lloydzie, ty masz najmniej do gadania. Ja mam najmniej do gadania. Jesteś najmłodszy. I jesteś oseskiem. Jestem Adamem. Adanen. Adany. N- Wybacz mi, że nie potrafię za pierwszym razem akcentu oddać. Adanem. Może Lloyd też położy nogę na kimś kiedyś. Prze- Patrząc na oseskę, Ukaru wątpi, ale... Może nie byłby taki oseskowaty. Ta rozmowa zbacza na bardzo złe ścieżki. Czy możemy wrócić do Tak. tego, co się Tak. działo? Jeszcze coś się stało? No, Nie. myślę, że teraz moglibyśmy powiedzieć właściwie Ruwen o swojej historii.
A, To Ukaru poczeka na koniec z informacjami. dosyć skrócona wersja mej historii. Przed tym jak wyruszyłem na wyspach, kiedy jeszcze tam mieszkałem, żyła pewna kobieta. Jak możesz się domyślać, byłem zainteresowany tą kobietą. Ona nie. Słucham? A ona nie. Nie, chyba nie. W sensie, chyba... Tak Ruwena po ramieniu tak klepie. Dowiem się tego jeszcze, ponieważ 6-7 lat temu znikła razem z całą załogą ekspedycji handlowej. Zniknęła. Ach, te elfy leśne. W Czego każdym handlowej? bądź ekspedycji, misji, jak zwał, tak zwał. Misja Popłynęli po zapasy. taka dla ustesków. Zaginęła razem z załogą i wędruje teraz po kontynencie, przeszukując porty o jakieś informacje, żeby ją odnaleźć i spytać o jej rękę. Ale to gdzie ta ekspedycja była? W sensie dokąd szła? Na południe mieli zahaczyć o półwysep i miasta tam stacjonujące. Prawdopodobnie w drodze powrotnej, z tego co pamiętam, mieli też opłynąć Airolan. Ale nie miała być daleko. Trochę Ruwen nie trafił z lokalizacją. Jest w Imperium. Tak, ale trudno jest podróżować bez pieniędzy. O, Ukaru coś o tym wie. Musiał jeść korzonki. No i to jest skrócona wersja tego, dlaczego wyruszyłem z mojego domu. Jeszcze oprócz tego myślę, że ważnym jest też powiedzenie o książce alchemicznej, którą znalazłem na wyspach. Jakiej? Powiedzmy, że autora nieznanego, bo autor trzymał ją do śmierci, że tak powiem, a nawet po niej. Znalazłem ją przy kościach jakiegoś, licząc żebra, był człowiekiem, w której opisywał Ukaru patrzy na swoje żebra. o wiele mniejsze niż ty. O. W każdym bądź razie opisywał w niej krasnoludzkie techniki wykuwania, wdawał się w ich techniki walki i wspomniał o materiale twardszym niż wszystkie dotychczasowe metale, a zarazem bardzo giętkim. Mięśnie Krasnolud. Ukaru. Przepraszam, że się zaśmiałem. W każdym bądź razie krasnoludy mają być kluczem do odkrycia tego materiału. Właśnie, a Ukaru propos nie ma tego, dobrych wspomnień z krasnoludami. Ukaru, mam coś, co ci się przyda. I wyciągam z małej torby runę berserkera i podaję Ukaru. Jak wygląda runa Berserkera? To jest tabliczka czarna, bo węglowa, na której widnieje znak podobny do znaku nieskończoności. Nie. O, I kamień. świeci się delikatnie linia na niej na pomarańczowo. Ciekawa rzecz. Lecący kamień. Dzięki. Tak, to też jest ważne. Wiktor nauczył mnie runotwórstwa. Jak To coś, co krasnoludy miały. Tak. To, co Nel ci podała, to runa Ten berserkera. kamień. Tak. I co to robi? Nie ściskaj go za mocno. Kiedy go przełamiesz, wyzwala w tobie twoją naturalną złość i energię.
poruszasz się szybciej i uderzasz mocniej. Przyda ci A się. jak Ukharu to pęknie w torbie. Nie, to nie jest tak łatwe do przełamania. I chyba polega na tym, że musisz samodzielnie to przełamać, żeby magia spłynęła na ciebie. Ale tak się tylko domyślam. A jak torba przełamie? No to jak torba to przełamie, to prawdopodobnie nie zadziała i A zmarnuje się. jak Szodoj na to nadepnie? To Szodoj Szodoj będzie. będzie bardzo Szodoj wściekły. będzie bardzo wściekły. No, dziękować. Chowam to do swojej W torby. każdym bądź razie używaj z umysłem, ponieważ kiedy jej użyjesz, twa zbroja na czas jej działania, czyli około 15 sekund, zamienia się w węgiel. O. A nie Czemu? na stałe. Później wróci. Czyli Tracisz obronę, zyskujesz atak. Ukharu na 15 sekund będzie mógł palić swoją zbroję. Nie radziłbym. Ukharu, jeszcze z takich nowości zauważasz dziwaczne ostrze Nel. Nie wygląda jak żadne ostrze, które kiedykolwiek widziałeś. Kształt jest dziwny. Wydaje się niepraktyczne trochę. Bez jakiś taki wykrzywiony, z jakimiś takimi kolcami z boku. Ozdobne. Wskazuje palcem. Pewnie oseski wykuły. One lubią takie ozdobne. Właśnie, ty się znasz na kowalstwie, prawda? Ruwen niewiele mi powiedział, ale może ty mi powiesz więcej. I Czy ty, podaję. Ukharu się poprawia. Ruben, tak przykłada sobie dłoń do piersi. Czy ty nie wierzysz w me umiejętności kowalskie? Nie o to chodzi, po prostu tego nie widziałeś nigdy, a może Ukharu powie więcej. Niech Ukharu będzie. czytał o technice przenoszenia wodą rurami, to będzie umiał. Podaję ci miecz. No to łapie, no. Łapiesz za rękojeść? Znaczy, no nie, no łapie go tak, w sensie tak jakby na płasko. Mhm. Jest taki trochę cięższy niż standardowo pewnie jakieś takie średnie ostrze. Jest malowniczy, bo z jednej strony jest czarny i z boku jest pomarańczowy. No i te właśnie 2 czy 3 kolce wystające, jakby to powiedzieć, w samej głowicy. Chciałbym sprawdzić, czy kolce są ostre? Tak, ewidentnie. Też widać, że ostrze potrzebuje troszeczkę miłości. Jakby odnowienia go, bo jest zabrudzone, widać na nim trochę mchu jeszcze, ziemi. Ukharu nie wie, kto dbał o to ostrze, ale robił to koszmarnie. Czy łapiesz za rękojeść? Nie, jak na razie. To według Ukharu to jest nadal ostrze takie nie do machania, że tylko cięższe. Niedobrze. Ciężki oręż, ciężko się macha. Raczej ozdobne pewnie. Właściwie chciałabym wypróbować go w walce. Byłbyś w stanie go naprawić? Choć trochę? Ukharu potrzebowałby sprzętu, osełka, a tylko młotek. Niewiele to da. Nie tu, może gdzie indziej. I podaję jej. Łapię za rękojeść i odkładam. A, właśnie, jeszcze dziwna rzecz. Wydaje się ładna. Jest ładna. Jeszcze dziwna rzecz. Możesz je trzymać normalnie, ponieważ Ruwen nie mógł. I znowu ci podaję. Tak patrzę na Ruvena. Z aprobatą. Łapię za ten. Nie patrz tak na mnie, kóło. I nagle kuje cię coś jak setki szpilek w rękę. Także od razu upuszczasz, a ostrze uderza o drewnianą podłogę i brzęczy. O, Widzisz? Widzisz? No właśnie. jak ono leży, to chciałbym tak przykucnąć przy nim tak bardzo blisko i tak twarzą niemalże popatrzeć na rękojeść, czy nie ma jakby właśnie jakiś ostrzy na sobie, ani czegoś takiego bardzo malutkiego. Nie wydaje się. A chciałbym tak palcem dotknąć? No i cię kujnęło.
Mówiłem ci. Może to magia. jakaś... No właśnie o tym samym pomyślałam. ze Należy to względu- spalić. I wyrzucić. Zakopać. Ale mnie nie kuje. Zobacz. I Nel wstaje i bierze ostrze normalnie. Może cię lubi. Ludzie, miecze i tarcze i oręż nie mają uczuć, więc nie, mogą lubić. Haru się nie zgadza. Wszystko ma swoją wewnętrzną duszę. Może ten miecz wybiera swojego właściciela. Może. Wiesz, właściwie to śmieszna historia, skąd go mam. Jest taka stara legenda elficka. Polega na tym, że jeże prowadzą nas do skarbu, kiedy pójdziesz za nimi w nocy. Więc poszłam w jednej nocy za jeżem, żeby sprawdzić, gdzie idzie. I jesz to dało. Tak, jeż znalazłam to właśnie przez jeża. Haru się trochę patrzy na nas wszystkich jak na idiotów. Ja przyszła z nim po prostu z lasu. Równie dobrze uwierzę to, że znalazła go od jeża. A niech Nel spróbuje oficjalnie przekazać ten oręż komuś. Może chodzi o właściciela. Niech Nel na przykład ofiaruje ten oręż Oseskowi. Nie chcę. No, Zrozumiałe. Haru też by nie chciał, ale to próba. Ale wtedy oficjalnie musiałby mi go oddać. Dobra, Oddasz? oddam. Obiecujesz. Obiecuję. Test Nie zaufania. potrzebuję miecza. Dobrze, niech Przydałoby się. będzie. Oficjalnie przekazuję... Nie mogę tego zrobić. A już tak dobrze ci szło. Nie Haru się nie dziwi. Też by nic nie dał Oseskowi. Ja też. Wszyscy byście mi nic nie dali. Daj spokój. Haru mógłby dać w ryj. Płaciłam za ciebie pieniądze, jak mieliśmy grać w kości, tak czy nie? To prawda. Za mnie też. To prawda, wisicie mi. Było krucho. Rzeczywiście to Odkładam miecz z powrotem przy ścianie. w tamtym momencie to wydawało być spoko. Ale tak w sumie, teraz jak o tym myśleć, to finansowałaś nam niezłą... Nie wiadomo co to właściwie było. Lloydzie, bo wypróbuję na tobie to ostrze. Sparring. Żartuję. Mały żartuję. sparring. Żartuję oczywiście. Może Nel z Haru zrobi sparring. Możemy. Tylko się nie zabijcie. Jakbyście chcieli, któregoś dnia mogłabym was nauczyć strzelać z łuku. Uważam, że to bardzo przyjemna i pożyteczna umiejętność. Ja z chęcią. To nie dla mnie. Rubenie każdy powinien chociaż raz w życiu strzelić z łuku. Haru widział takie lepsze łuki. Takie Oseski je miały. To akurat dobry wynalazek. Kusze? Słuchaj, Haru nie wie jak to się nazywa. Nel, myślisz, że można byłoby z twojego łuku strzelać z tarczami? Czym? Słucham? To by była broń dla Ruwena, co nie? Ignoruję to. Ja Haru też jakby przemilczy ten fakt, że Lloyd takie coś powiedział. W każdym razie była historia Ruvena, więc Haru chce iść na sparring. czas trochę na moją, ze względu na to, że jest przydatna odnośnie... A później Tak, powalczymy. ale te informacje będą przydatne odnośnie tego, co się stało w Talonguardzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobrze. Jak mówiłam, magia, której używał ten człowiek, wydała się znajoma. Mhm. I znam ją, ponieważ mój ojciec jej używał właściwie. Mhm. To właśnie przez niego opuściłam Airolan. Nie dlatego, że musiałam, ale ze wstydu. Mhm. Przyniósł hańbę mojej rodzinie. To może był ojciec swój. Właśnie nad tym się zastanawialiśmy. Właściwie ja się zastanawiałam. Bo Rodziny się nie wybiera. albo
to był on albo ktoś, kto z nim podróżował. Rodziny się nie wybiera, ale posiadanie jako ojca kogoś, kto zabił paręset ludzi, to trochę wstyd. Trochę. Ucharu chciał być miły. Rozumiem. No i jak wcześniej wspomniałam, to była magia demonów. Podobno Za dużo tego cholerstwa. Tu demon, tam demon. to prawda. Mm, No i podejrzewamy, że ten człowiek mówił w ich języku przed występem. przynajmniej tak powiedzieli jego koledzy Misterio, nie jego. Tak, ale nie byli w stanie określić, co to za język, natomiast z opisu jestem w stanie stwierdzić, że to mogło być to. Należy obciąć uszy. Na wszelki wypadek. Mi? Słucham? Wszystkim. Ucharu nie wie, jak działa demonie spaczenie. Wy wiecie. Nie słyszeliśmy tego języka. A, To znaczy, może inaczej. Ja słyszałam ten język w swoim życiu. teraz Ucharu tak sobie przypomina, jak tą akcję z druidem ona sabotowała i ma takie... I można powiedzieć, że znam podstawy ich języka, ich mowy. Mm. Ruben i Lloyd już to wiedzą, ale Ucharu nawet nie wie, co powiedzieć. padało tobie też powiedzieć. Mówi się, że niby dobrze znać język wroga. Ale na miłość Matki Ziemi, naprawdę. To już nie mogła wybrać innego języka. Język osesków, też wróg. Ale język Ale język osesków to powszechny. powszechny. Ucharu nie uznaje tego jako język osesków. Powszechny to Czym jest dla powszechny. ciebie język osesków? Cicho! Czy ty mnie właśnie uciszyłeś? Nie. Nel nie do końca wie, co zrobić. Ucharu ciszył wszystkie oseski. Nel się trochę zachowuje, jakby dostawała reprymendę od ojca. Lloyd musi zrozumieć. Ucharu lubi Lloyda. Ucharu nie lubi osesków. Jeśli Lloyd zachowuje się jak osesek, Ucharu go nie lubi. Jeśli Lloyd zachowuje się jak Lloyd, Ucharu jest w stanie go znosić. Co to znaczy, że zachowuję się jak Lloyd? Ja zawsze jestem Lloydem. Nie. Ty jesteś Aleksem. Ty, Ukharu, czy ty wiesz, że ty też jesteś trochę oseskiem? Niech Lloyd zważa na swoje słowa. To prawda. Ucharu nie jest w nastroju na takie głupie żarty. Jesteś po części człowiekiem. Pozwolicie skończyć, Nel? A, no jeszcze nie skończyła. Ucharu, przepraszam. Siadam spokojnie. Dziękuję. Dziękuję, Ruvenie. Tak, Ukharu, znam ich mowę ze względu na to, że to po części pchnęło inaczej. Mój ojciec zrobił coś, czego mu nigdy nie wybaczę i przysiągnęłam sobie, że kiedyś zemszczę się na nim za to. Ucharu też by się zemścił. A nie za to w Talonguardzie. Stało się coś wcześniej. Teraz ma 2 powody. Na Longardzie jeszcze nie jest potwierdzone. To są To domysły. To są domysły tylko. Natomiast mój ojciec w imię demonów poświęcił krew mojej matki, zabijając ją. O, ciężka sprawa. To prawda. Ucharu współczuje. Dziękuję. I właśnie dlatego musiałam po części nauczyć się tego języka, żeby łatwiej było mi go znaleźć i łatwiej znać swojego wroga.
W takiej sytuacji Ukaru jest w stanie zrozumieć. Resztę historii mniej więcej znasz. Ciężko. To prawda. Ale ojciec Nel jest naprawdę kurwisynem. Jest. To takim goblińskim kurwisynem. No, I nie wiem, czy to jest dla ciebie jasne, Ukharu, ale wolę to powiedzieć. Wiesz, że jestem półmrocznym elfem uleśnym. Prawda? Ukaru nie wiedział, chociaż miał swoje domysły. Cóż, Przetrawił to. moja mama była leśną elfką. Mój ojciec był mrocznym elfem. Wszystko jasne. Nel, Ukaru sądzi, że ma coraz lepsze spostrzeżenie na świat. Nie lubił mrocznych elfów. Okazały się złe. Nie lubi magów. Okazują się złe. nie wszyscy. Jakby świat słuchał Ukaru, byłby o wiele bezpieczniejszy. Wiktor był dobry. Chyba. Wiktor był oseskiem. słysząc Chyba. jeszcze raz tą historię, czuję, że Wyjątek potwierdza regułę. nie do końca jasno to powiedziałem. Pomożemy ci znaleźć tego skurwysyna i nieważne gdzie będziemy musieli, gdzie nas to zawiedzie, pomożemy ci to. Bo to, co zrobił, jest niewybaczalne. Dziękuję, Lloydzie. Mam nadzieję, że mówię za wszystkich tutaj. Wiadomo, Ukaru, Myślę, że to w domyśle. tępienie demonów to chyba nawet nie trzeba mówić. No tak. Prawda? I jeszcze jedna rzecz. O, Po tamtym wydarzeniu musiałam zmienić nazwisko. o. A miała jakieś? No, obecnie jestem Nelliettą Rainwalker. Kim? Nelliettą Rainwalker. A po co utrudniać to imię? Tak samo, teraz nie tylko Osesek ma Dobrze. dwa imienia, tylko jeszcze... Nell Rainwalker. Natomiast wcześniej byłam Szafrat. To oznacza zrodzona ze smoczego ognia. W języku elfów. Ukaru ogółem uważa, że nazwiska, czy co tam inni mają, to sprawa honoru. Moje zostało zhańbione, dlatego je musiałam zmienić. Ojciec Nel raczej z honorem nie ma wiele wspólnego. Prawda. Prawda. No to wygląda. A może Ukaru nie wie jak to jest, ale u orków się bierze imię przodka albo wielkiego, przepraszam, ojca albo wielkiego przodka. Zazwyczaj po ojcu, tak? To czy elfy też biorą po ojcu? Nie, elfy mają bardziej poetyckie tytuły. Ukaru chciał zaproponować, że może po matce weźmie Nel. Taki też dobry oddanie czci. Masz rację. To jest dobry pomysł. W każdym razie Ukaru ma tylko dobre pomysły. po tamtym wydarzeniu opuściłam Airolan i nie wracałam tam. Ukaru się nie dziwi. Muszę przyznać, boję się, co tam zostanę. No, Ukaru ma podobnie. Ukaru was opuścił trochę dlatego, że dopadły go stare sprawy. Albo raczej Ukaru miewa koszmary. To chyba wie. Drużyna wie. Pamiętamy. No, Ukaru czasem mówił. To prawda. Mhm. Ukaru... Mamy to wspólne, bo ja również miewam koszmary. Ech, To Ukaru tej nocy jak długo spał. Miał bardziej wyraźny koszmar. Bardziej prawdziwy. Ukaru zawsze w koszmarach widzi śmierć. Twoich bliskich, rodziny. Was chyba jeszcze nie. Ja Ukaru nie pamiętam. I wtedy w nocy Ukaru miał jeszcze bardziej wyraźny sen. I
Ukharu postanowił, że musi skontaktować się z przodkami, sprawdzić, czy jego rodzinie nic nie jest. Niestety Ukharu niewiele się dowiedział. Ale w sensie wróciłeś do domu? Nie, oczywiście, że nie. Ukharu nie może tam wracać, został wygnany. D- Poczekaj, zostałeś wygnany? Właśnie. I jak to? Ukharu miał inne poglądy niż większość orków, a zwłaszcza jego brat. Krótko mówiąc, Chwila, masz... Nigdy nie mówiłeś, że masz brata. Mamy dużo do omówienia na... Widzę, że masz więcej tajemnic niż Osesek. Osesek nas ostatnio nie zaprosił nas do kolacji, znaczy na kolację do swojej rodziny, a teraz ty mówisz, że masz brata. Co? O czym ty mówisz? posiadanie brata w tym orkowie muszą mieć dużo dzieci. Jak mężczyzna nie spłodzi chociaż 2 synów, to jest goblinem. Ukharu się zakrztusił. No nie mów, że dla ciebie też zapieprznej zasłonę. Zakrztusił się wodą. Wodę też pieprzy. Nie, ale mamy takie coś jak solanka, czyli soloną wodę. Oje, o matko ziemi. Wracając. Ukharu ma rodzeństwo. Miał też rodziców. Znaczy, matka chyba żyje jeszcze. Ukharu przynajmniej ma taką nadzieję. Jej śmierci nie widział. Ale brat Ukharu po śmierci ojca Ukharu i pewnym czasie został największym wodzem. Tak jakby. Nie do końca. No i brat Ukharu niezbyt się zgadzał z Ukharu. Więc stwierdził, że go wygna. Na pożegnanie jeszcze przyłożył Ukharu toporem w plecy. To stąd ta blizna. Mhm. Mhm. Ukharu nie może wrócić jak na razie. Przynajmniej póki nie będzie gotowy stawić czoła swojemu bratu. No i pewnie go zabić, żeby odzyskać honor. Mam nadzieję, że będziemy mogli ci użyczyć naszego wsparcia. Na pewno. Tak i nie. Poradzisz sobie, Walka Ukharu. honorowa. Ukharu musi sam walczyć z Marumą. Ale stać się silniejszym. A no to Tym tak. akurat możemy ci pomóc. O, Sesek na pewno pomoże. Kto się czubi, ten się lubi. A propos tego, właśnie Ukharu, miałam cię nauczyć zaklęcia. O, tak. Czy takich rzeczy możecie używać w takich pojedynkach? Nie. Tylko oręż. I własne mięśnie. Radzisz sobie. A magiczny oręż? Ukharu nigdy nie widział nikogo z magicznym orężem w Ranarze. Jak ktoś miał oręż, to już lepszy to niż kij. No, tak, zaklęcie. A możemy ci chociaż kibicować przy tym? Tak. Mogą skandować imię Ukharu. Będziemy to robić. Będziemy. Tylko że Ukharu nie ma się co tam zjawiać, jak nie będzie miał innych orków za sobą. A za wiele orków Ukharu no raczej nie ma. Może matka będzie, ale wątpię. Jeszcze mamy, myślę, dużo czasu. Jesteś dosyć młody, jeśli pamiętam. No tak. Ale każdy rok jak brat Ukharu jest u władzy, to niedobry rok. Jeśli orkowie mają złe patrzenie i są wojnolubni, tak brat Ukharu jest jeszcze gorszy. W takim razie, dlaczego ma ze sobą tyle wsparcia? Bo orkowie tego chcą.
Jak było Sesek przyszedł do orków i powiedział, że nie będzie prowadził wojen i że teraz jeszcze orkowie mają przerzucić się na jedzenie warzyw i owoców. To Ruwen myśli, że orkowie by poszli za takim Seskiem. Nawet ja bym za nim nie poszedł. A jak przyjdzie wódz, No. Wybacz, Lloydzie, ale moja cera potrzebuje ryb. który powie, że orkowie będą mieli ziemię, będą mieli mięso, będą mieli pieniądze, ale będą musieli rozlewać krew. Za takim wodzem orkowie pójdą. Bo orkowie lubią rozlewać krew swoich wrogów. Zawsze myślałam, że orkowie są bardziej pokojowi. Gdzieś wyczytałam w paru książkach, że elfy i orkowie mają ze sobą wiele wspólnego. Szanujemy naturę i staramy się żyć. Naturę, tak. Ale według orków nie... Oseski nie są częścią natury. Plus A elfy? oseski były dla orków niedobre. My wspólnych przodków. Może uda nam się w takim razie jakoś was pogodzić. Nie. Ukharu chce, żeby zapanował pokój w Ranarze. Ale do tego jest daleka droga. Ukharu nie ma jak na razie ani siły, ani popleczników ze sobą. Ukharu nawet nie widział żadnych orków od dawna. My spotkaliśmy dwóch. W cyrku. To prawda. Sprzedawali bilety. Do tego cyrku, no. Tam było 5. Później nosili rzeczy. Sprzątali. Nel widziała dwóch. Ale A jak Ukharu mówi, nie wszystkie orki są takie, jakie są. Ale większość orków jest jednak. Trudno wie- powiedzieć coś ogólnego o tak dużych grupach jak całe rasy. Muszę przyznać, że akurat orkowie, których spotkaliśmy, byli bardzo mili dla Lloyda za to, że odezwał się do nich po orkijsku. Głaskali go i w Myślę, ogóle. że to Bardziej powiedziałbym, że ich zaskoczyłem. Pozytywnie. powiedziałbym coś, Traktowali ale jak dziecko. Albo jak psa. właśnie Ukharu powiedział to za mnie. No, Lloydzie, jak widzisz takiego słodkiego psa, to ręka cię nie świerzbi, żeby pogłaskać. Albo kota. Ukharu jak Tak. widzi niektórych osesków, to też go ręka świeżbi. O nie do ciebie, Lloyd. W każdym bądź razie mogę pomóc ci z tym, Ukharu. Wiesz, u nas na wyspach wojna to raczej zapomniane słowo. U orków ciągle. No widzisz, myślę, że ze swojego doświadczenia mógłbym was nauczyć więcej spokoju. Wyluzowania. Wyluzowane orki. Już to Ukharu widzi. To tak jak mądre gobliny. Zdarzają się, ale rzadko. Właśnie, spotkaliśmy istoty, które nazywają się gremlin. Czy to też masz to też masz w Ranarze? Otwierają się drzwi Taki owłosiony goblin. i wchodzą istoty, o których mówicie. Tak, zdecydowanie moje żuki wykazały się niesamowitą robotą w porównaniu do twojego kota. To oni. Ukharu tak patrzy na nich, tak Widzisz 2 szare gremliny. Wiem, że Ukharu nie do końca wie, co to gremlin, ale widzisz, mają dosyć duże uszy, prawie jak nietoperze, szarą skórę, są dosyć brzydcy, dosyć podobni też do goblinów po części, ale trochę wyższe, wysławiają się znacznie lepiej, są ubrane w normalne ubranie, poza butami, bo butów nie mają. Jeden z nich ma taki duży słój ze sobą, jakiś chrząszczy w środku, a druga, ewidentnie dziewczynka,
która ma trochę tamtych włosów, ma kota, który jest biało-rudy. I przedziwnie się mieni. Jakby odbija od siebie światło, ma taką pewnego rodzaju aurę. Uważaj, ten kot umie znikać. Wszyscy Przepraszam, czy jedzenie zostało przygotowane? Można już zjeść? Nie starczyło Tak. dla was. Nie. Aha, widzę jakieś sprzeczności. Ze względu na to, że pracujemy wszyscy w tym samym przybytku, poproszę, nałóżcie mi. Ale O, zostało coś jeszcze? Kuchnia stoi dla was otworem. Jak coś znajdziecie, to bierzcie. o, nie sądziłem, że w Yellowdale zatrudniają nadal niewolników. Patrz się na Ukharu. Ukharu jest raczej wolnym orkiem. A ty kim jesteś, goblino podobny stworze? Nie jestem goblinem. Ani nie jestem podobny do goblinów. Ukharu Moje imię Halasz, a Ukharu. to jest tapioka. Jak? Ta gremlinka patrzy, taka troszeczkę przerażona na twój widok. Odciąga go trochę. Ukharu wstanie! Tak, to po prostu wstanie. On trzyma rękę na słoju. Ruben tam tylko przygląda się, siedząc blisko Ukharu, żeby powstrzymać niepotrzebne sytuacje. Uważaj, ten kot znika. Wszyscy są w ogóle jacyś dziwni, uważaj. Ukharu zadał pytanie, skąd pochodzicie? Ze Srebrnych Miast. Mhm. Przybywamy z Al-Imrel. Ukharu, to nie obchodzi, skąd przybywacie. Z domu materii. Są gusi. Mówię tak trochę ciszej. Jednego z najbardziej wybitnych domów magii. Ukharu, bo ci Magii. jajecznica Ukharu. ci ostygnie. Uważaj, Haru, bo są na tyle ważni, że wysłali ich, żeby pilnować pola. To brzmi bardzo ważnie. Możemy nie pilnować pól, w takim razie nikt w całym królestwie nie będzie mieć chleba. Nikt tego nie chce i nikt nie chciał sugerować, że to powinniście zrobić. Cieszymy się z waszego wkładu. Wyglądasz mi na kogoś inteligentnego względem swoich towarzyszy. Czy możesz przetłumaczyć swoim towarzyszom, jak bardzo ważną funkcję pełnimy? Bo ewidentnie tytuły naukowe nie są w stanie pojąć ich. Na żartach się znają. O ile wiedzą, co to w ogóle jest nauka, zapewne nie. I widać, że pewnie tylko chlanie i wojaczka. Widzę, że dla was bardzo ważne jest oświecać inne osoby. Doceniam to bardzo. Niektórzy po prostu... Idziemy za naukami Sar Elama. O, znowu ten stary Elam. Sar Elam dla ciebie, orku. Sara, no. No ale o nim mówiła. Niby ktoś ważny. Znaczy o Sesek, który się zamienił w smoka, czy coś. Sesyk? Czy ty nazwałeś półdemonie Sar Elama oseskiem? Ruben tak patrzy na Helesza. Widzicie, że Powoli. Ukharu się bardzo rozszerzają. Ruben tam łapie ręką trochę. Atmosfera w lokalu zaczyna się robić gęsta. Ruben Szanowny łapie panie, tam za ramię Ukharu. Spokojnie. Oni gobliny, wiesz. Halasz, czy jak ci tam na imię? Myślę, że to jest moment, żebyś przestał. Delikatnie przystopował. Ukharu naprawdę się zastanawia. I chyba stwierdza, że woli gobliny nad gremlinami. Chociaż ledwo mu to przez usta przechodzi. Gobliny. Gobliny, co nawet tyłka nie potrafią po sobie podetrzeć. A jaka jest podłoga w tym przybytku? Drewniana. Ruben, wczoraj, znaczy jeszcze przed chwilą byłeś mocny w gębie. To A teraz co, nagle powstrzymujesz Ukharu?
Tak. Tapioka chwyta Halasza. Chodź, Halasz, idziemy. Biorę miecz i tak lekko wbijam w podłogę, ale tak leciutko, tak, tylko żeby się tak wbił jak tak szpadel w ziemię, nie tak... Wiesz, Nel, i wolę ze mną to żarty, a wolę, żeby Ukaru nie skrócił go o głowę. Słuchaj, panie Helaszu, Tylko orkowie Ukharu może obrażać gobliny. Ukharu jest naszym towarzyszem. Rozumiemy wagę waszej pracy tutaj, jednak nie możemy pozwolić, żebyście obrażali naszego towarzysza, jednego z Patrząc nas. na nich, to ich waga jest niewielka. Obrażanie Sar Elama to wielki grzech. Ukharu nie obraża. Nazwał go oseskiem. Akurat z tym się zgodzę, Ukharu, nie nazywaj go Seskiem. Wiem, że tak ci po części to wytłumaczyłam, ale to dlatego Ale chciałam, żebyś dobrze... skoro Sar Elam był osobą, która powstrzymała największą inwazję demonów. Bez niego nie byłoby życia na tym kontynencie, Gburze. i za to mu chwała, ale nie zmienia to faktu, że z rasy był oseskiem. Z rasy był prawdziwym smokiem. Może później tak. Ukharu nie wie. Nel tak szepcze do Ruwena, którym oni nigdy nie będą. Ukharu tylko uważa, że jeśli wy wierzycie w tego Sarelama, wielkiego, kim on tam był, mniejsza. Ukharu! Proszę cię, ja też w niego wierzę. No dobrze, ale Ukharu teraz nie mówi do Nel, bo teraz chce obrazić Gremlina, a nie Nel. Dobrze, obrażaj ich. Jeśli wierzycie w tego Sarelama i mówicie, Najmniej Halasza. no tak, ta druga się nie odzywa. Skoro ty mówisz, że wierzysz w tego Sarelama i mówisz, że jest taki wielki, potężny, Ukharu nie sądzi, że był zadowolony z ciebie. Oj nie. Ty nie wyglądasz na takiego, kto stanie na czele armii. Wyglądasz na takiego, kto powie armii, żeby szła do przodu. Będziesz dowódcą. Nie ma znaczenia, każdy ma, Ma. swoją rolę. Typowe myślenie orka. Jak zawsze wszystko załatwiane przez siłę i przez armię. A czym Ale- chcesz walczyć z demonami? Nic się od czasów Shadi Bdi nie nauczyliście. Ale dobra ta jajecznica. Bardzo dobra, rzeczywiście. Wychodzi. Co robi ta druga gremlinka? Też wychodzi. A wy to jak zawsze, tylko byście jedli w takiej sytuacji. Obroniłem go, zachował się skandalicznie. To prawda. Wyciąga miecz z podłogi. Ja miałem rękę na pulsie. Jeśli Ukharu by miał zrobić coś, Z jajecznicą w buzi i ręką na widelcu. a drugą na pulsie. Jakiś tam mężczyzna przed budynkiem. Słychać dźwięk wody. Przeciera się, wchodzi do budynku. Jak próbuję stopą trochę tą dziurę po mieczu, trochę tak. Trochę tak co? No bo to ja nie chciałem tego mocno wbić, więc chcę ją tak wiesz. Nie, no, nie, na pewno. Starszy mężczyzna, no tak koło 60, opierający się trochę o lasce, a lekka grzywka, lekko dłuższe włosy, siwe już, mądre spojrzenie, okrągła broda, chociaż w sumie pełna jest u niego. A, witam. Coś słyszałem, jakieś burzliwe rozmowy. Ukharu chce się zbliżyć i popatrzeć, czy nie ma tatuażu tego, o którym oni mówili. Nie, To tak trochę się od... jest tylko w koszuli takim bez rękawów. Wyciera Bez się jeszcze. rękawników. Tak, wyciera się jeszcze ręcznikiem. To tak wracam. To nie ten wasz starzec z tatuażem. Chciałem użyć detekcji wiary na... Tu wszedł. Dobrze. Widzisz silne żółte światło. Żółty, dobrze. To tyle. Coś. Nie. Ukharu tylko coś sprawdza. Jest dobrze. Nie.
Panu się tak oczy zaświeciły. A. To musiał być Czasem odblask. tak ma. Tyle magii Musiał być. przepełnia tę krainę. Ciężko się przyzwyczaić do tylu. Wszędzie tylko magia. A czy magia potrafi zrobić dobry posiłek? Nie, ale my potrafimy. Ostrzegam, tutaj kolega mógł trochę przesadzić z solą i pieprzem. Nel, gdzie Nie, mam pewnie jest przesadzić? dobrze. Y, Nakłada sobie do miski. Bierze miskę stojąc jeszcze, rozmawiając ten. Jej, jest dobre. Ucharu nie wie o co chodzi. Państwo przygotowaliście? Ja gotowałem. Ma pan prawdziwy talent. Jest za morza. Dziękuję. Przepraszam, a wy państwo chcecie tutaj na noc zostać? Właściwie to tak. Właściwie tak. A Chcielibyśmy. Ucharu nie wie. Tą noc jeszcze tutaj spędzimy, a jutrzejszego dnia wyjedziemy. Panu się jeszcze nie przedstawiałem. Jestem Zygmunt Daun. Ucharu Aszawi. Podaję do ciebie rękę. Też mu podaję. Otrzepuję z jedzenia, podaję. Ale siedzisz czy wstajesz? Niech podajesz rękę. Aha, bo normalnie teraz siedzę. No to nie, to będę dla niego grzeczny, wstanę. Aha. Zygmuncie, opowiadałeś nam historię o goblinach. Może mógłbyś opowiedzieć też tutaj Ukharu, ponieważ nie wierzy w ich siłę. Nadnaturalność. Kuplinach nadnaturalność? A mówisz o tej historii z rana, jak rozmawialiśmy. Tak. Zgadza się. Tak, była tutaj kiedyś goblinka, która bardzo nam pomogła. Nazywała się Ashley. Mieliśmy tutaj problem, ponieważ O, goblińskie. nie mam doświadczenia z tym. Nie wiem, jak się nazywają. Muszę powiedzieć państwu, że tutaj te pola, no, bez magii upadłyby kompletnie. Kiedyś dawno temu mieliśmy jakieś magiczne urządzenia, co podtrzymywały te pola i one się zniszczyły, zagubiły. Moja pamięć już na te lata nie jest tak krystaliczna, jak ta woda ze studni. Pomogli nam bardzo. Niestety oni sami ponieśli szkody. Było tu paru magów ze srebrnych miast. Tak, pamiętam. Ucharu wywraca oczami. Niezbyt towarzyscy państwo byli. Niezbyt pracowici. No ale jakoś się udało, ale tak, goblinka pomogła. Ale czemu opowiadam tę historię? Opis magów bardzo dokładny. Nasz kolega nie wierzy w to, że istnieją mądre gobliny. Pożyteczny. Ucharu powiedział. Wyjątki potwierdzają regułę. Berta również wraca. Starsza kobieta, siwe włosy spięte w kok z tyłu, chociaż grzywka lekko jej opada. Taka babciowata dosyć. Też sobie przemywa ręce. O, dzień dobry, dzień dobry. A co to już gotowane było? Już zjedzone. Tak, pomyśleliśmy, że zrobimy dla państwa małą niespodziankę za to, że nas tak gorąco powitaliście. Ojej, bardzo dziękuję. Nie ma za co, naprawdę. Sam gotowałem. Proszę uważać, kolega tutaj trochę przesadził solą i pieprzem. Nel, przestań okłamywać. Pan No pewnie Zygmunt nie. mówi, że bardzo dobre. Aż wyglądało. Nakłada sobie. Ruwenowi się pieprzenie pomyliło. To dziękuję bardzo, bo ja właśnie z pola wracałam i miałam teraz przygotowywać, ale jak zrobione, to będzie dla chłopstwa. Byle tym szarym nie dawać. Szarym? No takie Czarnym. niskie. Nie, niskie takie, szare. A, gremlinom. A, mówicie o Tapioce i Halaszu. Oni są bardzo, bardzo przyjacielscy, bardzo nam pomagają. Znamy tych To samych? Ucharu chyba jakichś innych poznał. Ruben tak patrzy trochę spod boku. Zygmunt się odzywa. Mają trochę
nastawienie takie, Trochę. ale pomagają nam bardzo. Z charakterów się nie wybiera. O, Prawda. Ukharu by się nie zgodził. No z tego, co słuchałem, to oni tam bardzo dużo muszą się uczyć, żeby cokolwiek znaczyć. Przekładają wiedzę nad charakter, nad swoją duszę. Może inna kultura. Jak w królestwie połowa chłopów to niepiśmienna jest, no to Niestety. Ukharu nie widzi z tym problemu. No na Też pewno umie nie pisać. czytasz z tym problemu. Tak właściwie, gdzie moglibyśmy ulokować się na noc, panie Zygmuncie? tutaj po prawej są miejsca, które na ogół dajemy dla chłopstwa do pracy, do pola. Tu trochę się miejsca znajdzie. Rozumiem, że będziemy dzielili to z chłopami. Teraz w wiosnę dużo chłopów nie ma. Dopiero na zbiory to się przepełni. Ale tak to nie jest tłoczno. Ukharu ma nadzieję, że nie wystraszy. Bo to Oseski różnie patrzą na Ukharu. W sensie ludzie. No nic nie mogę obiecać. Mam nadzieję, że każdy zachowa się w miarę stosownie. Zrobimy co w naszej mocy. Możemy mówić tylko za siebie. Może Ukharu przykryje kocem twarz. Topy mniej straszą. Załóż kaptur. Czapkę. Ale wiem jedno, że zrobimy sobie tutaj pauzę i zapraszamy na następną część. Trzymajcie się i do usłyszenia.